Siemaneczko, czas na prawdziwą bombę, grę, która zrewolucjonizowała cały game dev, czyli symulator bicia prostytutek Grand Theft Auto 3. Gram w definitywną wersję, bo pan Rockstar ściągnął oryginalne odsłony i nie można ich już kupić na konsolę. Choć prawdę mówiąc, po kilogramach patchy jestem w stanie ją polecić, nie miałem żadnych problemów w rozgrywce. Nie wiem po co tłumaczyć co się dzieje w GTA 3, bo chyba każdy wie, ale lecimy. Protagonista napada na bank ze swoją konkubiną Kataliną, ale to wredna baba i backstabuje naszego słodkiego cukiereczka. Jedziemy w transporcie więziennym, który zostaje napadnięty przez kartel, żeby uratować jednego dziadka. Korzystamy z sytuacji i razem z 8-Ballem uciekamy. Tak otwiera się przed nami Liberty City, a konkretnie jego pierwsza dzielnica, czyli Portland. Wsiadamy do niezawodnej kurumki, jedziemy na chatę, by się przebrać z więziennych łachów i załatwiamy pierwszą misję dla Luigiego, którą jest przywiezienie rudej Lafirindy Misty ze szpitala. Gdy odstawimy ją pod strip club, dostajemy pierwszą trofkę, czyli pierwszy dzień w pracy. O, pierwszy dzień w pracy. Elegancko zdobyto trofeum. Jako że Claude jest biedakiem, bo państwo policyjne go waliło z portfela, to zanim w ogóle tkniemy fabułę, robimy wszystko inne. A tak naprawdę warto zrobić co się da, bo po zrobieniu pierwszej misji na drugiej wyspie, spora część pierwszej, a mianowicie St. Mark's District, będzie totalnie nieprzejezdna. Mafia, która tam urzęduje, przestanie nas lubić, delikatnie mówiąc, i dostanie shotguny, które każdą furę biorą na 2 strzały. Reszta gangów też w pewnym momencie będzie do nas otwierać ogień, gdy tylko się gdzieś pojawimy. Dla świętego spokoju lepiej robić wszystko na bieżąco. Do 100% mamy wiele wymogów, więc po kolei. Wszystkie misje fabularne, co jest raczej oczywiste, zebranie paczek, gdzie co 10 będzie się spełnić nowa broń w naszym safe house'ie, 20 rampage'y, 20 stand jumpów, misje offroadowe, misje ze zdalnymi samochodzikami, 3 garaże, gdzie dowozimy konkretne fury, oraz coś, za co bierzemy się od razu, czyli misje, że tak powiem, służb publicznych. Wiele z nich opiera się na utrzymaniu jednego pojazdu, robiąc konkretne taski. Tak więc chyba już rozumiecie, czemu to jest priorytet. Pierwsze co ogarnęliśmy to misje strażackie. W GTA 3 to wygląda tak, że musimy ugasić po 20 pożarów na każdej wyspie. Mało to skomplikowane, jeździmy i sikamy wodą na samochody. Wiąże się to z jedną trofką, czyli plusk, za ugaszenie 15 incydentów podczas jednej misji. Jako że nikt nas zabić nie chce, to nie sprawia to żadnego problemu. Dobijamy 20 i zmieniamy fuchę. Drugą, którą my złapaliśmy, jest ambulans, czyli najważniejsza rzecz do zrobienia. Misja ratownicza jest o tyle specyficzna, że wymaga zrobienia jej naraz, bez porzucania pojazdu, bez zranienia rannego. Generalnie trzeba bardzo uważać. Na pierwszym poziomie jest 1 ranny, na drugim 2 i tak dalej. Miejsca w karetce jest dla 3, więc gdy tylko fura jest pełna, to odstawiamy delikwentów do szpitala i tak w kółko. Pamiętam jak za dzieciaczka, jak robiłem 100%, to ambulans robiłem po skończeniu fabuły. Dla kontekstu, w Liberty City jest 7 gangów, a po przejściu wszystkich misji nie atakuje nas tylko 2 z nich. Męczyłem się i płakałem jak po kebabie z ostrym sosem, łzy leciały. Byłem zdziwiony i mega zadowolony, ale udało nam się to zrobić za pierwszym razem i za to wpada pucharek Zabawa w doktora. Zabawa w doktora! Tak jest! Pozostałe misje tego typu, czyli taksa i policjant, już nie są aż tak straszne. Taksóweczka polega na zrobieniu 100 kursów. Ja już delikatnie znużony jeżdżeniem w tej we w te zrobiłem jakieś 25 i na razie to zostawiłem. Wróciliśmy do wątku głównego. Każdej misji z osobno opisywał nie będę, szczególnie tych początkowych, bo nie są zbyt skomplikowane i nie wnoszą tak naprawdę nic. Pokrótce wspomnę tylko o tych istotnych, jak ta, gdzie znowu zgarniamy rudą labadziarę i podwozimy ją do syna mafii, czyli Joeya Leone, który staje się naszym kolejnym pracodawcą. A i warto wspomnieć też, że zanim zaczniemy robić misję dla nowego ziomeczka, zawsze lepiej jest skończyć tę u poprzedniego, bo jest parę sytuacji, gdzie możemy sobie niektóre zablokować. Więc wracamy do Luigiego, robimy kolejne zlecenia, aż do balu policjanta. Wiąże się z nim osiągnięcie. Musimy zawieźć okoliczne prostytuty na tytułowy bal. Pewnie mandaty im będą wystawiać, no bo co innego. Trofeum polega na zawiezieniu ich wszystkich naraz jednym pojazdem, a jedyna fura, która jest w stanie pomieścić tyle miłości, to autobus. Zawijamy go z zajezdni, zgarniamy wszystkie panienki i podrzucamy je na parking. U mnie było o tyle śmiesznie, że pucharek wpada przy zaparkowaniu, a misja kończy się pomyślnie dopiero jak wysiądą. No więc nie zdążyły wyjść i mimo że Acik wpadł, to i tak trzeba było dymać jeszcze raz całego questa. Ty no nie gadaj k***a, że one muszą wysiąść jeszcze.
Tak się składa, że to ostatnia misja dla pana L, więc jedziemy do pana J, gdzie czeka nas kolejne zlecenie z trofką, które możemy spartaczyć, czyli ostatni obiad Mike'a Lipsa. Musimy podłożyć bombę w konkretnym samochodzie i odstawić go na miejsce. Tak więc jedziemy pod St. Mark's Bistro, wsiadamy do Idaho, jedziemy do 8-Balla i wracamy. Myk polega na tym, że jak uszkodzimy auto, to trzeba je będzie odmalować w Paint and Spray. Gdy tylko uda się nam to zrobić, bez żadnej kraksy i naprawy wysiadamy z fury, uprzednio aktywując bombę i czekamy na fajerwerki. Auto wybucha, a nam wpada bez ryski. Kolejna misja, Żegnaj Chunky Lee Chong, też kryje w sobie jeden pucharek. Musimy wyeliminować jednego handlarza triady, co ma stanowisko z makaronem w Chinatown. Normalnie wystarczy tam wbiec i... Ale nie w naszym przypadku. My kradniemy jego furę, do której ucieka, gdy robi się gorąco, zaminowywujemy ją u 8-Balla i odstawiamy na miejsce. Podbiegamy do delikwenta, on ucieka wsiadając do auta i BOOM! Doskonały plan! W grze jest parę misji pobocznych, które nie są oznaczone na mapie. Ich zleceniodawcą jest Marty Chongs, właściciel fabryki hot dogów. Jest ich 4, a możemy je zgarnąć z budki telefonicznej zaraz obok salonu Joe w ciągu dnia. Polegają głównie na przywożeniu mu osób typu prezes banku, w którym zaciągnął kredyt, złodzieje, którzy włamali się mu na chatę, żeby wyciągnął ubezpieczenie, czy jego niewierna żona i kochanek, żeby przerobić ich na parówki do swoich bułeczek. Słodki koleś. W trakcie pierwszej misji zgarniamy kolesia, podrzucamy go do fabryki, a samochód do zgniatarki, żeby się pozbyć dowodów. Wpada niszczenie dowodów za użycie zgniatarki. Następnie zebraliśmy wszystkie paczuszki dostępne przed skończeniem Portland i lecimy z kolejnymi fuchami dla Joeya, poznając też Tony'ego Ciprianiego i wpadając w konflikt z miejscową triadą. Albo pozbywamy się dowodów, albo robimy za szofera, czy pomagamy przy ucieczce po napadzie na bank. Wykańczamy też wątek ziomka od parówek, gdzie kochanek zmarłej żonki eliminuje naszego zleceniodawcę i wątek się kończy. Po paru zadaniach zleconych przez Tony'ego poznajemy również głowę rodziny, czyli dziadka Salvatore, który wydaje się porządnym chłopem, obiecującym owocną współpracę. Jednak zanim polecimy w meandry fabuły, trzeba dokończyć robotę taksiarza. Po kolejnej godzince chillcu i rozmawiania z czatem, finalnie kończymy kurs numer 100 i zgarniamy... dokąd? Kolejną pierdółką, którą odhaczamy, jest misja RC. Łącznie jest ich 4. 2 na pierwszej wyspie, 1 na drugiej i 1 na trzeciej. Każda polega na tym samym, czyli wjeżdżaniu naładowanym C4 samochodzikiem w pojazdy konkretnych gangów. Tutaj naszym celem są diablosi w swoich ognistych furach. Obojętnie ile ich zniszczymy, ważne, żeby był to chociaż jeden. Powoli również bierzemy się za skoki kaskaderskie, ale każdego po kolei wymieniać nie będę, bo sensu w tym nie widzę. Jeśli chodzi o tego typu znajdźki, to polecam mapy interaktywne od Map Genie. Naprawdę robią robotę. W dokach w Portland znajdują się 2 miejsca eksportu. Garaż na różnorakie pojazdy oraz statek z dźwigiem na pojazdy ratunkowo-służbowe, że tak się wyrażę. W trakcie przygody, gdy widziałem jakiś pojazd, to go tutaj przywoziłem, bo załatwienie całej listy jest wymagane do 100%. Spoglądając na listę trofek, jedno z nich przykuło moją uwagę. A że akurat stan zdrowia był niski, to wlazłem na dach i parę magików później zdrowie spadło poniżej 10. Po minucie w takim stanie wpadła minuta w Liberty City. Kontynuując fabułę, robimy fuchy dla wcześniej wspomnianego Salvatora. Najpierw eskortujemy jego babę Marię po substancję typu odurzającego, pakując się w obawę policyjną, a potem śledzimy domniemanego kreta, który wynosi sekrety poza rodzinę. Okazuje się, że cwaniaczek donosi Katalinie, czyli tej lafiryndzie z początku, która wbiła nam nóż w plecy. Ziomuś wspomina o tym, że Sal ma problemy z głową i wszędzie wietrzy spisek, co w sumie nie jest tak dziwne, jak jest otoczony takimi orzeszkami jak ten rudy. Finalnie go kasujemy. Odhaczając kolejny stunt jump w dokach, wpada trofka, brawurowa jazda za bezbłędny skok. Raczej nie do pominięcia, mimo że niektóre z nich są mocno precyzyjne, to są również takie, gdzie bardzo trudno się o coś obić, jak ten w dokach właśnie. Tutaj też zaczęliśmy robić kolejny rodzaj znajdźki, czyli rozwałki. Robi się to, co sugeruje nazwa, a to wystrzelać iluś gangusów z konkretnej broni, zniszczyć ileś pojazdów, czy po prostu porozjeżdżać iluś wrogów. Niektóre są absurdalnie proste, niektóre mniej, ale to wciąż nic wymagającego. W trakcie jednego z nich zgarnęliśmy pucharek o nazwie Zamiatacz za eliminację 100 członków gangu. Wracamy na payroll Ciprianiego i bierzemy od niego questa Triady i Troski. Wiąże się z nim kolejna pomijalna trofka. Wojna między mafią a Chińczykami trwa w najlepsze, a zlecenie polega na pozbyciu się 3 poruczników czy innych wyżej postawionych członków triady.
Żeby zgarnąć trofkę, musimy upewnić się, że 2 pomocników, których do tego zadania dostajemy, przeżyje. Tak więc pierwszego przejeżdżamy, drugiego szybko dojeżdżamy, a trzeciego zamiast ładować się na teren fabryki, po prostu odstrzeliwujemy z odległości. Gdy wszystko pójdzie po naszej myśli, wpada pucharek Mafijny Boss. Następną rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę, są misje offroadowe. Z grubsza polegają na wejściu do określonego pojazdu i przejechaniu przez wszystkie checkpointy. W Portland jest taki jeden, gdzie patriotem śmigamy po wzniesieniach i plaży wokół rezydencji Salvatora. Łącznie są 4. Na pierwszej wyspie, 2 na drugiej i 1 na trzeciej. Jeden tor przeszkód z bani. Ponownie szybka fuszka Otoniego, tym razem wysadzamy wcześniej wspomnianą fabrykę z załadowaną plastikiem śmieciarą i rozpoczynamy finał pierwszej z dzielnic, czyli cios w serce w 2 aktach. Pierwszy z nich to tylko cutscenka, gdzie Don zleca nam detonację statku, przy którym wcześniej przyłapaliśmy donosiciela z Kataliną. Ale jednak zanim będziemy przenosić się na drugą wyspę, warto skończyć to, co jeszcze nam zostało, czyli misje od El Burro zlecane przez telefon. Są one dostępne znacznie wcześniej, ale gdy je ukończymy, to Diablosi, czyli kolejny gang, stanie się wrogi, więc dobrze jest z tym poczekać, jak my właśnie. Z pierwszą z nich związane jest kolejne trofeum. Ogarniamy jakąś szybką furę, w Portland sportowych wozów nie uświadczymy, więc Sentinel jest dobrym wyborem. Im szybszy, tym łatwiej będzie z pucharkiem, bo żeby go dostać, trzeba nie tyle co wygrać wyścig, co ukończyć go w mniej niż 180 sekund. Niezawodny Sentinelek oddaje i wpada miażdżąca przewaga. Następnie wykonujemy wszystkie pozostałe zlecenia od El Burro, czyli wysadzenie mafiozów w avion z ciężarówką z lodami, wypalanie triady miotaczem ognia i odzyskanie skradzionych dosyć nietypowych świerszczyków. Gdy upewnimy się, że wszystko co potrzebne mamy zrobione, lecimy w epilog Portland. Let's do this thing! Żeby rozpocząć akt drugi ciosu w serce, musimy przynieść $100,000 do 8-Balla, ale jako że jedyny sposób wydawania pieniędzy to zakup splów albo przemalowywanie pojazdu, to na spokojnie powinniśmy mieć wielokrotność tej kwoty, więc nie jest to problemem. Jedziemy z góry na miejsce rozwałki i osłaniamy go ze snajperki, gdy podsadza C4. Po załatwieniu sprawy Don jest bardzo zadowolony i prosi o zrobienie jeszcze jednej rzeczy przed przyjęciem do rodziny. Mamy zniszczyć samochód z nieboszczykiem na złomowisku. Niedaleko celu pisze do nas Maria, zdradzając, że Sal to paranoiczny świr, który pcha nas w bombową pułapkę. Nie pozostaje nam nic innego jak ucieczka z Lafiryndą pod skrzydła Jakuzy na drugiej wyspie, czyli Staunton Island. Najlepsze jest to, że sama przyznaje, że nagadała dziadkowi, że z Claude'em było cimci-rimcim i dlatego jesteśmy skreśleni. Po dostaniu się łódką na drugą stronę wpada na celowniku. W tym momencie zyskujemy dostęp do znacznie bardziej ekskluzywnych wozów, więc chciałem odhaczyć ostatni skok kaskaderski w Portland na moście. Jak to się udało, to przeskoczyliśmy pułap $1 000 000, za co zgarnęliśmy odpowiedni pucharek. Asuka, znajoma Marii i jednocześnie szycha w Jakuzie, każe nam uciąć symboliczne więzy z mafią, eliminując zdradzieckiego Dona. Wracamy na chwilę do Portland i snajperką strącamy główkę świni. Od tej chwili rodzina Leon będzie pruć do nas z shotgunów, ale na szczęście nie mamy już powodów, by ich odwiedzać, przynajmniej do końcówki gry. Jako że mamy nowy teren do obskoczenia, to po kolei. Zbieramy wszystkie paczki, gasimy 20 pożarów, robimy wszystkie stand jumpy, 2 misje offroadowe, zaliczamy wszystkie rampage, wykonujemy misję z samochodem zdalnie sterowanym. W trakcie czyszczenia wyspy Staunton wpadły 2 trofki. Pierwsza z nich to nagroda za wbicie 2500 punktów rangi przestępcy. Cokolwiek to jest, zgaduję, że za każde wykroczenie / przestępstwo dostajemy ileś tam punktów. Nie do pominięcia, jak idziemy po 100%. Drugi zgarnęliśmy w trakcie jednej z rozwałek, która wymagała usmażenia paru gangusów koktajlami Mołotowa. A że to była ostatnia dostępna broń w grze, której używaliśmy, to wpadła trofka za użycie każdej pukawki. Jak już wszystko załatwimy, wlatujemy w wir misji fabularnych dla członków Jakuzy. Po pierwszej misji u Asuki z wybijaniem agentów śledzących ruchy Japończyków radzę udać się do Kenjiego i zrobić wszystko co się da. Powód podam potem. Dla gościa odbijamy starego z komisariatu, kradniemy luksusowe wozy. Tytuł to Grand Theft Auto, ain't no way jak nazwa gry. Podszywając się pod Jamajczyka wybijamy ludzi z kartelu, zbieramy haracz czy eliminujemy jamańskich dealerów. Gdy wyczerpiemy jego wątek, wracamy do Asuki i robimy każde z jej zleceń. Posyłamy na dno wścibskiego paparazzi, znajdujemy i przekazujemy pieniądze skorumpowanemu policjantowi Rejowi Machowskiemu. Oczywiście, że musi być to postać z polskimi korzeniami. Oraz eliminujemy szofera Tannera, który okazał się być tajniakiem. Ta ostatnia jest wyjątkowa na 2 sposoby.
Po pierwsze, Rockstar wyśmiał tu bohatera serii Driver, Tannera właśnie, który jedyne co potrafił to jeździć samochodami, a z samochodu wychodziło się tylko po to, żeby wsiąść do innej fury. I tak jest też tutaj, gdy zniszczymy wóz, to bez niego jest bezbronny i biegnie ile sił w nogach. Po drugie, jest to misja opcjonalna i jeśli nie zrobimy jej od razu, to wraz z postępem w fabule przepadnie i papa 100%. Potem kolej na zlecenia wcześniej wspomnianego Reya. Wywabiamy z safe house'u granatem i eliminujemy kapusia, odpieramy atak kartelu na placówkę wojskową, pozbywamy się dowodów na Donalda Love'a, który ma dla nas potem więcej zleceń, zabijamy policjanta, co chce donieść na naszego cukiereczka oraz dokończamy robotę z pierwszej misji, bo okazało się, że delikwent przeżył i przewożą go karetką. Teraz czas na misję z budki telefonicznej na drugiej wyspie, czyli od Kinga Courtneya, wodza Jamajczyków. Po udowodnieniu mu, że umiemy dobrze jeździć w dziwnej formie wyścigu ze zbieraniem punktów na mapie, zaczynamy dla niego pracować. Robimy dla niego drive-by shooting na Diablosach oraz kradniemy wozy Jakuzy, Diablosów i mafii. W ostatnim zleceniu Gnida nas zdradza i po odczytaniu notki od Kataliny z miejsca, gdzie rzekomo jest coś ważnego, napadają nas naćpani bombowi kamikadze. Po wycięciu ich w pień i zniszczeniu samochodów, które funkcjonują jako ich spawny, misja się kończy, a my dostajemy pucharek Dark Króla. Kolejnym kontaktem, dla którego robimy wszystko co się da, jest Donald Love, rockstarowy wilk z Wall Street, dla którego liczy się tylko zysk. Tutaj ratujemy starego dziadka z Rock Kolumbijczyków, pakując się na ich teren w ich wozie. To ten sam dziad z intra, którego odbicie z transportu policyjnego dało nam wolność i rozpoczęło naszą przygodę swoją drogą. Druga misja polega na wyeliminowaniu Kenjiego, właśnie tego Kenjiego, brata Asuki, podszywając się pod kartel, żeby wywołać wojnę. Jeśli do tej pory nie zrobiliśmy wszystkich jego zadań, to tracimy taką możliwość i znowu papa 100%. Swoją drogą ten nasz Claude to strasznie cyniczny, interesowny kutas. Następne zlecenie to odebranie zrzutu łódeczką, a gdy uda się je ukończyć pomyślnie, to wpada trofka Dostawa Morska. Odblokowuje się trzecia i ostatnia wyspa, Shoreside Vale. Przed kolejnym zadaniem upewniamy się, że wszystkie misje od Asuki są zrobione, bo po Grand Theft Aero, bo tak się ta misja nazywa, będą już zablokowane. Jedziemy odebrać kolejną paczuchę, tym razem z lotniska, zanim panowie policjanci się do niej dobiorą. Na miejscu okazuje się, że kartel już sobie poradził z glinami, ale niestety zabrał również pakunek. Dedukując z loga na furgonetce, gdzie ukrywają się, udajemy się na plac budowy na Staunton Island i eliminujemy cały opór. Przyłapujemy Katalinę z głową kartelu Miguelem, który od razu wymięka i chce się poddać. Katalina jak to Katalina wali mu z partyzanta z pistoletu w bok i wali magika z rusztowania. Po wszystkim pojawia się Asuka przekonana, że za śmiercią jej brata stoi kartel. Zostawiamy ich z perspektywą miłej pogawędki i misja się kończy. Od tej pory każda misja, do której mamy dostęp, już się nie zablokuje, więc kolejność ich wykonywania jest dowolna. Lecimy z kolejnym zadaniem od Love'a, gdzie eskortujemy Vana na trzecią wyspę. Odblokowywuje się jeszcze ostatnie zadanie dla Reya, gdzie pomagamy mu zwinąć się z miasta, które jest obstawione agentami FBI, którzy chcą go zdjąć. Pakujemy się w metro, które jest pozbawione glin i jedziemy prosto na lotnisko. W nagrodę dostajemy kuloodpornego patriota, którego warto sobie zachować. Potem robótka dla Donalda, gdzie podstawionym vanem uciekamy przed policją, aż skończy się czas, odciągając ich od realnej przesyłki. Tutaj powoli zaczynał się clean up. Zaczęliśmy od ostatniej misji z samochodzikiem zdalnie sterowanym. Za wszystkie 4 wpada trofka, męskie zabawki. W Shoreside Vale znajduje się magazyn eksportu pojazdów, który celuje w luksusowe wózki, takie jak Banshee czy Stinger. Na dobrą sprawę, głównie takimi pojazdami wożą się mieszkańcy trzeciej wyspy, więc w miarę ekspresowo udało się z całą listą uporać. Jedynym problemem jest BF Injection, który spełni się tylko na pierwszej wyspie niedaleko budki telefonicznej El Burro. Zahaczamy o rezydencję Love'a, który gdzieś zniknął bez słowa i tak kończy się jego wątek. Wykonujemy wszystkie pozostałe stunt jumpy i po zrobieniu wszystkich 20 zgarniamy kołami do góry. W następnej kolejności robimy ostatnią z 4 misji offroadowych w północnej części mapy. Znajdujemy ostatnią ze 100 paczek, wypełniając naszą zbrojownię przy każdym miejscu zapisu, co owocuje achikiem Tajemnice Liberty City. Zaraz po paczuszkach wykonujemy ostatnią, 20 rozróbę i kolejny element z listy mamy załatwiony. Znajdujemy wóz strażacki i gasimy finalne 20 pożarów na terenie Shoreside Vale, dzięki czemu do chałup dostarczony jest miotacz ognia, a my mamy kolejną rzecz z bani. W trzeciej dzielnicy telefon okupuje D-Ice, przywódca odzianych na czerwono szóstek. Szóstki nie lubią się z dziewiątkami, którzy wożą się w niebiesko-fioletowych ciuszkach. Generalnie nawiązanie do Cripsów i Bloodsów jest dosyć oczywiste, szczególnie, że pierwsze co musimy dla nich zrobić to drive-by z Uzi. Taka to już tradycja w tych stanach.
Dalej mamy misję, gdzie wysadzamy wany naszpikowanymi plastikiem samochodzikami, w czym już mamy wprawę i zawozimy przeładowanego C4 Infernusa D-Ice'a, żeby go rozbroić oraz odstawiamy go na miejsce. Dalej zbieramy sztabki, które walają się po ulicach po kraksie wozu dostawczego i w ostatniej misji jedziemy na ustawkę, żeby zatłuc wszystkich baseballem. Poznaliśmy trochę amerykańskiego folkloru. Wracamy do głównego wątku fabularnego i odwiedzamy Asukę zabawiającą się z głową kartelu. Dla niej robimy zaprzynęte wabiąc egzekucyjne plutony w pułapkę, niszcząc placówki rozprowadzające dragi oraz finalnie zestrzeliwując samolot oraz ukrywając jego zawartość przed Kataliną. Po powrocie zastajemy Miguela i Asukę martwą z notką od Kataliny, że porwała Marię, a okup wynosi $500,000. Jednak zanim udaliśmy się na ostateczną konfrontację z tą szują, dostarczyliśmy resztę samochodów do garażu eksportowego w dokach Portland oraz większość pojazdów służbowych na statek poza ciężarówką i czołgiem armii. W trakcie szukania wozów znokautowaliśmy w walce wręcz 25 gangusa, za co wpadło zabawmy się. Czas na spotkanie z Kataliną, która totalnie niespodziewanie znowu zdradza protagonistę, zabiera bronię, pieniądze i zostawia na pewną śmierć z rąk kartelu i ucieka helikopterem. My łapiemy kamizelkę z okolicznej obory i furą zwijamy się z lokalu. Bez broni możemy sobie zrobić przysłowiowego loda, ale dzięki zebranym wszystkim paczkom mamy pełny arsenał przy naszym domku, więc zanim ruszymy w pogoń, warto o nią zahaczyć. Baba ucieka na tamę, gdzie eliminujemy wszystko, co krzyczy You want the chainsaw, gringo? i You move, big man? oraz rakietnicą strącamy śmigłowiec. Ten łączy się z glebą jak samoloty z wieżami 11 września. Maria uratowana, Katalina gryzie glebę, a my właśnie skończyliśmy wątek główny, otrzymując pucharek nie tak szybko. Kto bardziej uważny i śledził wymogi do 100%, to wie, że brakuje tylko dwóch rzeczy. Czołg i ciężarówka w wojska na eksport oraz misje policyjne. Połączymy oba te fakty, ponieważ po ukończeniu wątku głównego czołg jest dostępny do wzięcia w barakach od ręki. Wsiadamy do niego i rozpoczynamy patrolowanie oraz eksterminację 20 bandytów na każdej z wysp. Czołg w trójeczce GTA jest niezniszczalny, więc do boju. Po zniszczeniu przestępczości na wyspie Staunton wpadł uciekinier za użycie 20 gwiazdek do gubienia zainteresowania policji. W trakcie czyszczenia miasta ze zła wszelakiego zauważyliśmy, że czołg to strasznie wolna bestia i zdarza się, że czas się nam kończy, co kończy patrol. Do zrobienia gry w 100% to nie jest przeszkoda, ale my mamy jeszcze jedną trofkę związaną z tą aktywnością. Chodzi o patrol obywatelski, gdzie musimy załatwić 15 przestępców w jednym podejściu. Po Portland podrzuciliśmy czołg do eksportu i w Shoreside Vale przesiadliśmy się na zwykły radiowóz. Po dłuższej chwili tutaj też poległo 20 wrogów publicznych i zgarnęliśmy pucharek za wykonanie misji strażaka, pogotowia oraz policjanta. Lecz wciąż nie udało się zrobić tej przeklętej serii 15. Chwilę potem, ku uciesze wszystkich, gra uznała, że trzeba dać trochę fory i każde wezwanie generowało się w jednej tej samej dzielnicy, dzięki czemu jakoś udało się dobić tą 15 i wpadła upragniona trofka. Ostatnią sprawą do załatwienia został eksport, a konkretnie ciężarówka armii, która pojawia się w tym samym miejscu co czołg. Rundka honorowa po pojazd i do Portland. Dźwig podnosi wóz, a po dłuższej chwili odblokowywuje się ostatnie osiągnięcie za 100% i platynka Król Liberty City. Król Liberty City. Ogarnięte. Odblokuj wszystkie trofea. Siemanko. Dzięki za obejrzenie filmu. Jeśli Ci się on podobał i chcesz mi pomóc rozkręcić tą YouTube'ową karuzelę, to zapraszam do dania lajka i subskrypcji. Aktualnie streamuję na Twitchu, ale działa również streaming na YouTubie, więc jeżeli widzisz czerwoną obramóweczkę wokół mojego awatara, to zapraszam, wpadnij na live'a i się przywitaj. Zapraszam na Discorda, wszystkie niezbędne linki są w opisie. Mam nadzieję, że widzimy się niedługo i strzałka.